tym roku po 2 nieudanych próbach wcześniej zdobycia Matterhornu zdecydowaliśmy się na inną górę. Wybraliśmy Grossglocknera, najwyższą górę Austrii, położoną w Alpach, w Wysokich Taurach. Wysokość 3798 metrów, więc jakby nie było prawie 1000 metrów mniej niż Matterhorn. Cel może mniej ambitny, ale też jest trudny. Wielu Polaków zginęło próbując zdobyć ten szczyt, także nie są to przelewki. Górę mieliśmy już obcykaną dosyć dobrze, można było wszystkiego dowiedzieć się z internetu. Trasę znaliśmy, więc nie powinno być żadnych problemów. Wyjechaliśmy w sobotę, bo Piotr jeszcze był w pracy. Jechaliśmy przez Niemcy. W sobotę przespaliśmy się na parkingu w Niemczech, tak żeby w niedzielę wyruszyć i dojechać do Grossglocknera. O 15 byliśmy już na parkingu. Była niesamowita lampa, było tak gorąco, że nasze plany, że pójdziemy w ciuchach i wszystko założymy na siebie, a plecaki będą lekkie, poszło się walić. Zaczynamy wyprawę na Grossglockner. Najśmieszniejsze jest to, że upał nam trochę pokrzyżował plany. Wyglądasz jak baletnica teraz. No. Jest tak ciepło i nie mamy się w co ubrać. Byśmy się zgrzali, musimy wszystko upakować, ale to jest problem duży. Nie wiem, no jakoś będziemy sobie radzić. Zobaczymy. Za lekki to nie jest. Co? Za lekki to nie jest. Ja sobie wyobrażam. Jeszcze ci linę dam. Wleciał do lodowca, ale tam to nawet nie ma sensu nie wyciągać. Dobra. Tak naprawdę trzeba było wszystko zapakować do plecaka, a iść tylko w tym, co jest najlżejsze, czyli koszulka, krótki rękaw i spodenki. Niesamowita męczarnia, nie mogliśmy ujść z tymi plecakami. Na szczęście na początku było dość płasko, więc jakoś się szło do pierwszego schroniska. Jesteśmy przy pierwszym schronisku. Jeszcze jest bardzo ciepło, ale zaczyna wiać. Plan na dzisiaj dojście do drugiego schroniska. Zajmą się jeszcze trzeba rozbić. Nie było widać, bo to jest wydaje mi się ciężki plecak. Za pierwszym schroniskiem zaczęło robić się ostre podejście. No i tam już była totalna męczarnia. Doszliśmy do pewnego miejsca, gdzie kończyła się już trawa i zaczynały się same skały. Postanowiliśmy, że to będzie chyba najlepsze miejsce, żeby się jeszcze rozbić i przespać, bo dalej będzie problem z rozstawieniem namiotów. Tak też zrobiliśmy, znaleźliśmy takie miejsce, gdzie nie było nas widać i mieliśmy dostęp do wody. Także poczekaliśmy, aż się trochę ściemni, rozbiliśmy namioty. Poszliśmy spać. Tak się skończył pierwszy dzień naszej wyprawy na Grossglocknera. Rozbiliśmy się przed drugim schroniskiem. Jutro spróbujemy podejść pod ostatnie. Tam się rozbijamy i zaatakujemy szczyt, musi się udać. Dzisiaj śpimy tak. Nie ma lepszej układu. Zaraz zrobimy sobie żarcie. Idziemy spać. Drugiego dnia rano obudził nas deszcz. Pogoda jest do dupy, zaczęło padać, jest całkowicie ciemno, chmury są wszędzie. KH przysłała SMS-a, że ma jutro być ładnie, jak się teraz nie zmieni, no to czekamy cały dzień i jutro wyruszamy na podbój Grossglocknera. Dzisiaj tutaj nic nie widać. Niebo było całkowicie zachmurzone, nie było żadnej szansy na przejaśnienia. Co tu robić? Siedzieliśmy w namiocie i czekaliśmy, aż się poprawi. Wysłałem SMS-a do Kaśki, że podała prognozę. Na szczęście prognozy były dobre. Po południu miało się już przejaśnić, wieczorem miało być słońce, a na drugi dzień powinna być lampa. Totalne słońce. Więc nadzieja wróciła. Czekaliśmy ze 2 godziny w tym namiocie, jak padało. Spakowaliśmy namioty i poszliśmy dalej.
Udało się, przestało padać. Taki nawet odpowiada, że widać słońce. Więc nie zostało nam nic innego, jak atakować ostatnie schronisko. Jeszcze po drodze mamy jedno. A jutro atak szczytowy, bo dzisiaj pewnie nie zdążymy. Powinno być dobrze. Idziemy dalej. Zachmurzenie nadal było całkowite, nic nie było widać, no ale taki był plan. Dojścia jeszcze do ostatniego schroniska i tam, żeby się rozpić, poczekać na ładną pogodę, żeby kolejnego dnia przeatakować szczyt. Doszliśmy do drugiego schroniska, tam się trochę ogrzaliśmy, przeczekaliśmy chwilę i ruszyliśmy dalej. Z drugiego schroniska do trzeciego droga prowadzi przez lodowiec. Doszliśmy do czoła lodowca i tak jak nam się wydawało, że będzie jakaś ścieżka, jakieś paliki, będą jakieś oznaczenia na tym lodowcu, tak niczego takiego nie było. Skończyła się ścieżka i był lodowiec. Nie było też punktów odniesienia, było takie zachmurzenie, że widoczność była nie wiem, maksymalnie 10 metrów, więc w którą stronę iść nie można było tego ustalić. Na szczęście minęła nas 4 dziadków, starszych ludzi i jedna kobieta. Jak się okazało, jeden z facetów był przewodnikiem. Znał te góry na pamięć, więc poszliśmy za nimi. Weszliśmy na lodowiec, wszędzie lała się woda. Ślisko jak jasna cholera, gdyby nie raki, to by się tam na pewno nie przeszło. W połowie lodowca wyszliśmy na głaz, tam był spany kopczyk, więc wiedzieliśmy, że na pewno idziemy w dobrą stronę. Nagle z mgły wyłoniła się grupa ludzi, chyba ich było z 20 z takimi ciężkimi minami. Pytali nas, czy my idziemy na Grossglocknera. No tak, ale to chyba nie dzisiaj. Nie, no jutro będziemy atakować. Aha, no to powodzenia. Po tych ich stwierdzeniu zacząłem się zastanawiać, co tam takiego jest, że mają takie miny. Nieważne. Ruszyliśmy dalej. Lodowiec zaczął się piąć ku górze, więc podejście znowu było ciężkie z tym plecakami, jak zwykle. No, nikt w góry nie chodzi teraz z namiotami, wszyscy śpią w schroniskach, jedynie my wolimy takie extreme. Lodowiec kończył się przy ścianie, a ściana od lodowca była oddzielona wielką szczeliną, także no, też było takie niebezpieczne przejście. Poza tym początek wejścia na tą ścianę był cały oblodzony, dopiero od, ja wiem, 2 metrów zaczynały się jakieś poręczówki. Straciliśmy tam bardzo dużo czasu, ponieważ ten przewodnik, te 3 osoby pozostałe wciągał tak naprawdę na górę. Nie wiem, czemu się tacy tam pchają, no ale każdy ma prawo zobaczyć górę, więc czekaliśmy pod ścianą, aż wszyscy wejdą. Dopiero jak oni weszli, my mogliśmy podejść. Podejście nie było jakieś trudne. Jak ktoś był dolomita, to coś podobnego. Via Ferrata zwykła. Taka Via Ferrata granią ciągnęła się aż do ostatniego schroniska. I dotarliśmy do schroniska gdzieś koło 17. Und da kann man sich ausschlafen, wenn man rausgeht. Vorne links über die Stielprobe, also da bei der Eingang über die Stielprobe, das ist das WC, das hat sich schon gebrochen. Jesteśmy w ostatnim schronisku, ale idziemy się rozbić dalej. Znowu się ogrzaliśmy, oczekaliśmy chwilę. Zostawiliśmy plecaki i poszliśmy szukać miejsca, gdzie rozbijemy nasze namioty. Ewentualnie można było też spać w schronisku. Czytaliśmy też, że za schroniskiem jest bunkier, gdzie można się przespać. Takiego bunkra nigdzie nie widziałem, ani tego dnia, ani następnego, jak się wspinaliśmy na szczyt. Także nie wiem, gdzie on tam był ukryty. W każdym bądź razie znaleźliśmy miejsce dosyć płaskie, gdzie można było rozbić nasze namioty. Wróciliśmy się do schroniska po nasze plecaki, przyszliśmy z tym wszystkim i przy lodowcu rozbiliśmy te namioty. Było bardzo mało miejsca, wszędzie było nierówno, były kamienie, więc jakoś tam upakowaliśmy te 2 namioty, jeden obok drugiego. Strasznie wiało, było zachmurzenie, żeby nas nie zwiało, wybudowaliśmy murek taki dookoła namiotów. Z drugiej strony, jak nie będzie tak wiało, nie będzie też tak zimno, a wiedzieliśmy, że w nocy będzie mróz. Na szczęście gdzieś koło godziny 20 zaczęło się lekko poprawiać, za chmury wystawały już jakieś promienie nawet słońca, także wszystko się zgadzało. Mieliśmy nadzieję, że na drugi dzień będzie już pogoda super i atak na szczyt będzie świetny. Nie zostało nam nic innego, jak tylko spróbować coś zjeść. Wody ugotować się nie dało, nawet się nie chciała podgrzeć, tak było zimno. Wylądowaliśmy więc w namiotach, po jakimś kabanosie. No i próbowaliśmy zasnąć. Było cholernie zimno, na szczęście śpiwory warte są swojej ceny i po jakimś czasie zrobiło się dosyć ciepło.
Obudziłem się w nocy, żeby zobaczyć jak pogoda. No, pogoda była idealna. Zniknęły całkowicie chmury, same gwiazdy, nawet przestało wiać. Także było pewne, że jutro będzie ładna pogoda. Teraz tylko czekać do świtu. Dzień trzeci. Dzisiaj atak. Obudziliśmy się, było niesamowicie zimno. Ciężko było w ogóle wystawić głowę z namiotu, bo myśleliśmy, że nam urwie. Jak w nocy przestało trochę wiać, tak nad ranem znowu zaczęło. Na szczęście pogoda była świetna, zero chmur, no wymarzona. Ale że nie wchodziliśmy tam nigdy, chcieliśmy poczekać na jakąś pierwszą ekipę, żeby zobaczyć, którędy oni idą. Czekaliśmy więc w namiocie, a nagle słyszymy Polaków. Pierwsza ekipa polska. Wystawiliśmy głowy, pozdrowiliśmy się i zaczęliśmy się zbierać. Zanim się zebraliśmy z tymi naszymi topułami, to jeszcze kilka ekip nas minęło. Podejście na początku z uwagi, że było zimno, ubraliśmy wszystko, co mieliśmy na siebie i zaczęliśmy podchodzić. Ale zanim doszliśmy do właściwej skały po lodowcu, to już byśmy cali mokrzy. Przed samą skałą rozebraliśmy się, założyliśmy raki. Wszyscy tam zostawiają wszystko, co jest niepotrzebne na szczyt, czyli kijki, czekany. Wszystko to zostaje, raki, tego nie biorą, po prostu zostawiają to w szczelinach, bo tak naprawdę jest tak stromo, że to może wyjechać. Ja też tak zrobiłem, zostawiłem kijki, resztę spakowałem do plecaka i ruszyliśmy do góry. Droga jest obita tutaj do tej pierwszej grani i nie jest jakaś bardzo wybitnie trudna technicznie, natomiast jeżeli byłoby ślisko, padałby deszcz albo by wiało, no to obicie byłoby bardzo przydatne, bo byłoby 5 razy niebezpieczniej. Po przejściu kominem wyszliśmy na właściwą grań. Teraz z granią trzeba było iść dalej, żeby wejść na małego Glocknera. Tłok się zrobił niesamowity, bardzo dużo ludzi wchodziło, a część zaczęła już schodzić. Sama ta grań jest tak wąska, że czasami tylko jedna osoba mogła tam stanąć, bo dwie to już by było ciężko. Na szczęście powbijane są pręty co ileś metrów, które służą jako asykulacja. Przewodnicy, którzy mieli tam tych swoich podopiecznych, robili jeszcze inaczej. Ci po prostu szli za tymi ludźmi jak na smyczy i zahaczali linę za skałę. Nie wiem, na ile to się sprawdzi, w każdym bądź razie, jeżeli przewodnik nie spadnie, to tamten na tej linie zawisi. Pojechany pomysł mają, tak robią. My się asekurowaliśmy na tych prętach. Między małym a dużym właściwym szczytem Grossglocknera jest takie siodło, taka przełęcz, bardzo stroma. Trzeba bardzo zejść w dół, żeby za chwilę wejść pod górę. Przy zejściu jest poręczówka, natomiast przy wejściu na właściwy szczyt już nie ma, jest tam jakieś ubezpieczenie, jakieś spity, ale nie ma poręczówki. No i dwie osoby przed nami po prostu zawisnęły na tej skale i nie wiedziały, co ze sobą zrobić, czy w lewo, czy w prawo, a z tyłu napierała cała grupa. Więc ktoś mi nawet powiedział tam, że idź z lewej strony, bo tam jest prosto jakiś przewodnik i faktycznie poszedłem z jednej strony bez niczego i nie ma problemu, technicznie jest bardzo proste, tylko ekspozycja jest ogromna, bo jest ileś set metrów w dół. Zabezpieczyłem ekspresami wejście, potem wszedł Piotr i za chwilę byliśmy oboje na szczycie. Myśmy w tym komitecie organizacji, jak się dało. Słuchajcie, ja mam pyszną czekoladę. Wyjść do bagażnika i sprawdzić, co mam w plecach. No i wreszcie jesteśmy. Proste to było. Na szczycie oczywiście pełno ludzi.
w tym większość to Polacy. Polaków tam było masakrycznie dużo. Prawie połowa tych ludzi na szczycie to Polacy. No i szczyt fajny, fajnie zdobyć, jest krzyż, całe Alpy widać dookoła, wszystko jest niżej, no uczucie jest super. Po nacieszeniu się już tym zdobyciem szczytu, po robieniu iluś tam zdjęć, no trzeba schodzić. To wcale nie było proste, bo więcej było takich, którzy schodzili, a wielu jeszcze atakowało szczyt. To były te osoby, które doszły prawdopodobnie z drugiego schroniska, albo te, które dłużej spały w tym pierwszym. Więc mijanek było ogromnie dużo. Zaczęła się robić nerwówka, ludzie się spieszyli, nie wiadomo, chcieli też dojść do parkingu tak jak i my. Akurat pośpiech tu jest niewskazany. Przede mną schodziło 2 gości. Ten drugi asekurował tego pierwszego, pierwszy zszedł, no teraz drugi się wypiął i schodził za nim. Była taka półka, potem była płyta. No trzeba było trochę przekombinować, żeby tam zejść. Koleś wpadł w panikę, coś przekombinował i odpadł od tej półki, rypnął na płytę. Na szczęście to było dosyć nisko, ale dalej już jest ileś set metrów przepaści. Na szczęście go złapali za kask i wyciągnęli. Także uważać tam trzeba było bardzo. No, dziwi mnie to, że tacy ludzie w ogóle chodzą na jakiegoś Grossglocknera, gdzie nie mają pojęcia o wspinaczce, bo ja schodziłem zaraz po nim, widziałem jak spadł, a nie było żadnego problemu, to samo Piotr. My to przeszliśmy, prosta była ta technicznie niewymagająca droga. Zeszliśmy z tego dużego Grossglocknera, wyszliśmy na małego, potem tymi wszystkimi prętami asekurując się doszliśmy z powrotem do komina i w dół. Tam spotkaliśmy naszych znajomych z przewodnikiem, także znowu nas trochę spowolnili, no ale nie spieszymy się, bezpieczeństwo przede wszystkim. Zeszliśmy z nimi, potem po lodowcu dotarliśmy do namiotów, położyliśmy się na pół godziny, odpoczęliśmy, zwinęliśmy namioty i w drogę na parking. Znowu tą samą żmudną trasą. Zeszliśmy koło schroniska, zeszliśmy po Via Ferracie na lodowiec, a że było gorąco, lodowiec zaczął się jeszcze bardziej topić, więc śnieg się zrobił mokry, a po samym lodowcu płynęła normalnie wszędzie woda. No i nagle poczułem, że jednak w tych butach już jest wilgotno, wiedziałem, że buty są już do dupy, klej puścił. Zeszliśmy z lodowca, sprawdziłem, faktycznie zaczęły się odklejać, ale było pewne, że... Pewne nie było, ale liczyłem, że do parkingu wystarczy. No i tak było, zaczęliśmy schodzić niżej, drugie schronisko, pierwsze schronisko. Zostaliśmy ostro w dupę z tymi plecakami, nogi mnie do dzisiaj bolą. I około 20 byliśmy na parkingu. Nie mieliśmy ochoty ani siły nic zrobić do jedzenia, położyliśmy się tylko w samochodzie i kima. Obudziliśmy się rano, pogoda jeszcze była w miarę. Pojechaliśmy na Zugspitzen, ale w trakcie drogi pogoda się załamała, totalnie zaczęło lać. Nawet jeżeli przestałoby padać, na drugi dzień byśmy atakowali Zugspitzen, to byłoby tak mokro, że te buty już na pewno nie dałyby rady, mimo że je skleiłem na parkingu raz jeszcze. Więc postanowiliśmy wrócić. Tak to zrobiliśmy. O 22:17 byliśmy w Kaliszu. No i to koniec tej wyprawy. Wyprawa nas kosztowała na osobę 400 zł, nie licząc zakupów, żarcia. Że nie jest to jakoś bardzo wybitnie drogo. Z drugiej strony nikt też nie śpi pod namiotem tak jak my wszyscy w schroniskach. Ale z drugiej strony w schronisku nie jest tak fajnie jak pod namiotem. To nie są te przeżycia, to... No to nie jest to. Wolę namiot.